Cześć, jesteśmy w Masłowie I, w okolicy Kielc. Dojechaliśmy tutaj na zaproszenie dewelopera, który realizuje inwestycję Modrzewiowa Park. W swojej inwestycji deweloper wykorzystuje nasze systemy ogrzewania elektrycznego, czyli kable i maty grzewcze. Idziemy, zobaczmy, co się dzieje na budowie i poszukajmy Michała, który opowie nam coś więcej. Cześć Michał. Cześć. Jest z nami przedstawiciel dewelopera i wykonawcy, który, mam nadzieję, opowie nam trochę więcej o tej inwestycji. Pogodę mamy trochę chłodną, ale myślę, że damy radę. Myślę, że dam radę, atmosfera grzeje termofol. W tym wypadku, jeśli chodzi o inwestycje, to znajdujemy się w Masłowie I, obok Kielc. Także mamy tutaj bliski kontakt z naturą, jednocześnie mamy bardzo blisko do centrum miasta. Jest to idealne połączenie dla rodzin, dla których zaprojektowaliśmy 12 komfortowych segmentów, które mają 3 sypialnie, które mają garaż w bryle budynku. Każdy z segmentów ma własny ogródek. Do Galerii Echo tak naprawdę mamy 7 minut drogi, a do samego centrum Kielc jedynie kilkanaście minut. Przyjechaliśmy tutaj, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, ponieważ zastosowaliście nasze kable grzewcze. Nasze kable grzewcze dobrze funkcjonują w domach, które są jakby przystosowane też pod to. Powiedz mi coś więcej, jak podeszliście do samej budowy, do materiałów, na co zwracacie uwagę? Użyte materiały pozwalają nam zachować bardzo dobrą termikę budynków. Mamy tutaj beton komórkowy, izolację termiczną w postaci styropianu 20 cm. Jest to grafitowy styropian 20 cm. Mamy również bardzo wysokiej jakości okna, profil 92 mm. Wykorzystaliśmy właśnie kable grzewcze z uwagi na to, że przede wszystkim jest to bezobsługowe rozwiązanie, bezserwisowe, z możliwością regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu osobno. Oprócz tego nie potrzebujemy tutaj dodatkowych kilku metrów na kotłownię. Pozwala na to naprawdę sporo zaoszczędzić, bo ta kotłownia jednak zawsze jest te parę metrów kwadratowych, które można wykorzystać na komórkę, na składzik, na cokolwiek innego, powiększyć po prostu przestrzeń taką faktycznie funkcjonalną. Tutaj ten jeden segment, on jest podzielony na dwa, prawda? Dokładnie, są to domy jednorodzinne dwulokalowe. Dwulokalowy i jeden lokal ma powierzchnię 109 metrów kwadratowych. Tak, użytkową. Tak. 109 metrów powierzchni użytkowej. Domy są przygotowane już pod odnawialne źródła energii, są przygotowane pod montaż fotowoltaiki, tak? Zgadza się, a dodatkowo pod montaż też magazynu energii, także w takim ujęciu całościowym wykorzystane materiały, wasza technologia grzewcza oraz rozwiązania OZE pozwalają nam spojrzeć na ten projekt jako taką spójną koncepcję. Prawda? No w momencie, kiedy mamy zamontowane ogrzewanie elektryczne, ono doskonale współpracuje z fotowoltaiką, pomaga mocno zmniejszyć koszty takiego ogrzewania. No i tak naprawdę w dzisiejszych czasach, kiedy wszystkie nośniki energii mocno drożeją, to ogrzewanie elektryczne powiązane z fotowoltaiką może dać naprawdę fajny efekt. Dodatkowym aspektem jest tutaj właśnie ten magazyn energii, który właśnie daje nam tą niezależność w pewnym stopniu. Ten pierwszy budynek od końca jest na najbardziej zaawansowanym etapie. Teraz już wy montujecie tak naprawdę ogrzewanie, tylko kable grzewcze oraz wylewkę, prawda? Już mamy gotowe tynki i tak naprawdę walory estetyczne elewacji jeszcze są pewnie wiosną do dokończenia, czyli tutaj właśnie kostka elewacyjna, prawda? A później zagospodarowanie terenu. Także liczymy na to, że właśnie tutaj w czerwcu będziemy mogli przekazać naszym klientom gotowe segmenty. Fajnie, no ja mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli wpaść tak na wiosnę, taką późną wiosną i wtedy pokażemy, jak tu jest zielono, bo ja wszędzie dookoła widzę tak naprawdę drzewa, łąki, dużo zieleni. Tak. No teraz jesteśmy w grudniu, więc ciężko o tą zieleń. Produkt, który otrzymujemy w cenie mieszkania, prawda? Średnia cena metra kwadratowego w Kielcach w tym momencie znacznie przekracza 10 tysięcy. W 109 metrach z poddaszem dodatkowym. I myślę, że czas, żeby zobaczyć, jak wyglądają te budynki wewnątrz. Prowadź w takim razie. Zapraszamy do wewnątrz. Jasne.
w środku czeka na nas również Piotrek, czyli Piotrek, którego wszyscy znacie. Piotrek jest ekspertem do spraw technicznych w naszej firmie. No i Piotrek jakby przyjechał tutaj, aby wesprzeć swoim doświadczeniem, swoją wiedzą techniczną i opowiedzieć jeszcze więcej o produktach, które będą stosowane w domu, tak aby one były w 100% poprawnie zainstalowane i aby tutaj klienci końcowi byli zadowoleni z używania ogrzewania elektrycznego. Tak naprawdę chcemy przegadać kilka szczegółów, które mogą czasem instalatorom umknąć. Jesteśmy pewni, że firmy, które z nami współpracują po odbyciu naszych szkoleń, całego cyklu szkoleniowego tak naprawdę po zapoznaniu się z naszymi projektami będą w stanie poprawnie, zgodnie z naszymi standardami taką instalację przygotować. Szczegółów, które warto wiedzieć, niezależnie od tego, czy to będzie miało zastosowanie tutaj w tym konkretnym domku, czy kolejne domki, które będziesz pomagał budować tak naprawdę wykonawcom i tak dalej. Kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, tutaj mamy do czynienia z dosyć dużym pomieszczeniem. W zależności od tego, jak kable zostaną ułożone, musimy się liczyć z tym, że możemy przekroczyć moc, którą możemy przepchnąć de facto przez termostat. Każdy nasz termostat jest wyposażony w, najprościej rzecz ujmując, styki, które przekazują zasilanie ze ściany na ogrzewanie podłogowe. Każdy termostat ma mniej więcej dostępne 3,5 kW maksymalnie, które możemy przez niego przepuścić. Jeżeli tych kabli uzbiera nam się na tyle dużo, że tej mocy zbiorczej będzie więcej niż 3,5 kW, a chcemy sterować tylko z jednego miejsca, z jednego termostatu temperaturą w tym pomieszczeniu, to trzeba będzie zwrócić uwagę elektrykom, żeby zastosowali dodatkowy obwód i stycznik. Czyli de facto termostat będzie robił tylko za przekazanie sygnału do załączenia ogrzewania, nie będzie bezpośrednio przekazywał tego zasilania. Sama lokalizacja. Taki termostat warto umieścić w takim miejscu, żeby nie był narażony na coś, co będzie mu odczyt zaburzało. Na przykład kuchenka, cokolwiek, co będzie generować dodatkowe ciepło, co będzie oszukiwać, zachowywać temperaturę w pomieszczeniu. Nie wiem, na przykład bezpośrednio na słońcu. W zimie tego słońca co prawda jest mało wtedy, kiedy ogrzewamy, ale o kilka stopni może nam to odczyt zaburzyć. Ogrzewanie elektryczne, nie tylko elektryczne, ale elektryczne w naszym wydaniu wygląda w taki sposób. Mamy jedno pomieszczenie, w którym będziemy sobie układać kable grzewcze. W zależności od tego, ile mocy grzewczej, ta moc grzewcza wynika z projektu tak naprawdę bezpośrednio, potrzebujemy, żeby dogrzeć to pomieszczenie do temperatury komfortu. Możemy układać te kable gęsto albo trochę rzadziej. I dlatego też w tym przypadku u Was będzie troszkę bardziej uniwersalnym sposobem wykorzystanie kabli grzewczych, a nie mat grzewczych. Maty grzewcze są wygodne w instalowaniu, tylko jest troszkę większy kłopot, żeby ułożyć je ciaśniej, gęściej do tego, żeby odpowiednią moc uzyskać. Mamy pojedynczy termostat. Na przykład możemy go zastosować w takim miejscu. Wygląda to w taki sposób. Zasilanie z rozdzielni przychodzi na termostat. Z termostatu upewniamy się, że mamy zasilanie do podłogi i rurkę, w której będziemy chować czujnik temperatury. Ten czujnik temperatury tak naprawdę służy do tego, żebyśmy nie przegrzewali sobie warstwy wykończeniowej podłogi. Termostat ustawiamy sobie na zadaną temperaturę. Chcemy mieć w pomieszczeniu 21. Ustawiamy to na termostacie. Termostat mierzy temperaturę powietrza, które jest w danym pomieszczeniu i albo włącza zasilanie, albo go nie włącza. To jest takie proste. Dodatkowym czujnikiem jest czujnik, który siedzi sobie w podłodze, on pilnuje, żeby nie przegrzać na przykład paneli. Dlatego też każdy z naszych termostatów jest wyposażony w dwa czujniki. Pierwszy to jest czujnik temperatury, w stosunku do niego regulujemy sobie temperaturę. Drugi siedzi w podłodze, pilnuje, żeby jej nie przegrzać.
mogliśmy się dzisiaj spotkać. Fajnie, że pokazałeś nam całą inwestycję, opowiedziałeś nam o niej. No i co, mam nadzieję, że będziemy mogli tu jeszcze wpaść na wiosnę, tak jak mówiłem wcześniej. Zapraszamy. I po prostu wtedy zobaczyć, jak wygląda całość już w zasadzie na gotowo i z tym takim pięknym widokiem na zewnątrz. Zgadza się. Dziękujemy za odwiedziny i tak jak mówię, zapraszamy wiosną, jak już będzie teren zagospodarowany, jak już tu będzie wszystko zrobione. Super, dzięki Dzięki serdecznie. i do zobaczenia. Jest.